Zacznijmy od tego, że to jest kolejny kontrowersyjny filmik z teoriami i ten dotyczy Augusta D, czyli Sugi. Pewnie w tym momencie się zastanawiacie, co August D tak naprawdę ma wspólnego z teoriami BTS. Być może ma, być może nie. Sami się przekonajcie. Zaczynamy. Zacznijmy od tego, że Yoongi podkreślał, że chciałby się pokazać z zupełnie innej strony, nie jako BTS Suga, tylko po prostu jako August D, dlatego też teksty będą związane tylko z jego osobą i nie będą wnosić niczego do teorii. I dlatego uwaga, jest to kolejny filmik z serii tych kontrowersyjnych, które niektóre armie mogą uznać za nieco przesadzone, ale zamierzam wam pokazać ciekawe rzeczy, które być może sprawią, że już nigdy więcej nie spojrzycie na teledyski Sugi w ten sam sposób. Ogólnie August D i Give It To Me to piosenki o Siudze i jego sukcesie, więc teledyski też powinny takie być, ale mają naprawdę masę symboli, które mogą nie tylko oznaczać undergroundowego rapera, ale też odnosić się do BTS i te właśnie symbole zamierzam w ten sposób omówić. Na samym początku widzimy kajdanki, co od razu nam się kojarzy z kilkoma znajomymi scenami, m.in. w Run, czy to w Stigmie, czy chociażby w Love Yourself. Kolejny symbol to ogień, który pojawia się w obu teledyskach, zarówno w Augustie D, jak i w Give It To Me. I jeżeli chodzi o Suga i ogień, to jest bardzo częsty motyw, bo widzieliśmy go w I Need You, kiedy to się podpalił, czy w First Love, kiedy spłonęło mu pianino, ewentualnie w Fire, gdzie spłonęła postać, po tym jak on uścisnął jej dłoń. A skoro już jesteśmy przy temacie ognia, to pojawia się także zapalniczka, a na pewno zauważyliście, że Suga uwielbia bawić się zapalniczkami, czy to w prologu, czy w I Need You, czy w Young Forever, czy nawet w Love Yourself. Przy okazji ognia pojawia się także bardzo dużo scen płonącego samochodu i do tej pory popularnym motywem było płonące pianino i teraz nie mamy tego płonącego pianina, tylko mamy płonący samochód. Jungkook miał wypadek samochodowy w I Need You. Odniesienia do tego wypadku znalazły się w First Love, aczkolwiek ostatnio w Love Yourself widzieliśmy efekty tego wypadku, czyli Jungkooka na wózku inwalidzkim. I dlatego właśnie ten płonący samochód może odnosić się do tego wypadku. Bardzo często pojawia się też 20:52. Uznając, że jest to godzina, możemy zasugerować, że być może jest to godzina wypadku Jungkooka, bo wiemy, że wtedy było ciemno, wiemy to po scenach błąkającego się Jungkooka i ogólnie widząc to za oknem motelu Sugi, oczywiście w I Need You. Numer 52 będzie także odnosił się do piosenki BTS Wailing 52 i posłuchajcie fragmentu. 이 넓은 바닥 한가운데 한 마리 고래가 나지막히 외롭게 말을 해 아무리 소리쳐도 닿지 않는 게 사무치게 외로워 조용히 입 다물. Jest to oczywiście nawiązanie do samotności, do tego, że nikt nie może nas usłyszeć, mimo że próbujemy krzyczeć, nikt nadal nas nie słyszy i być może jest to powiązanie między Sugą a Jungkookiem, mimo że cała piosenka jakby odnosi się do sukcesu i sławy. Wiadomo, że Suga jest mocno parowany z Jungkookiem już od czasu I Need You, ich sceny zawsze pokazują ważne momenty, ewentualnie symbole, które łączą ich obu, ale w tym wypadku widzimy także połączenie Sugi i Jimina, które widzieliśmy także w Blood, Sweat and Tears, zarówno japońskim, jak i koreańskim oraz także w First Love i w Lie. W teledysku do August D także widzimy te połączenia. Oczywiście najwięcej jest odniesień do wypadku Jungkooka, ale i te połączenia z Jiminem da się odnaleźć. I tak jak Suga i ogień to częste sceny, to podobnie jest z Jiminem i wodą, czy to wanna na przykład w koreańskim, japońskim I Need You, czy wanna w Lie, czy też po prostu zbiornik z wodą w japońskim Run, ewentualnie po prostu deszcz w Love Yourself. I dlatego też akwarium z teledysku do August D będzie nam się od razu kojarzyło z tym zbiornikiem z japońskiego Run, szczególnie, że woda także się w nim burzy, a te kwiatki, te rośliny, które są wewnątrz tego akwarium, będą nam się kojarzyć z roślinami z japońskiego I Need You. Jednak cała reszta symboli odnosi się do połączenia Jungkooka i Sugi, zarówno do wypadku, jak i do podpalenia się przez Yoongiego. Nie dość, że pojawia się scena na przykład z oderwanym kołem, to widzimy także kanister z benzyną, a to właśnie w I Need You Suga zalał cały pokój w motelu przed podpaleniem. Zarówno w Augustie D, jak i w Give It To Me pojawia się scena, jak Suga niszczy samochód, następnie rzuca zapalniczkę i go podpala i ten akt wandalizmu przypomina nam trochę First Love i ten samochód także. Jednak najbardziej znacząca wydaje się scena w negatywie ukazująca zniszczony, pognieciony samochód z człowiekiem na masce i co prawda ten człowiek jest to Suga, aczkolwiek ta scena jest pokazana w negatywie nie bez powodu, ponieważ w ten sposób może to ukazywać symbolicznie wypadek Jungkooka. Zwłaszcza ta ciemna plama na ulicy obok samochodu kojarzy nam się od razu z plamą krwi w First Love, ale ciekawej się robi, kiedy porównamy pozycję tego człowieka leżącego na masce z pozycją Kooka leżącego w kwiatach w japońskim I Need You. W obu teledyskach widzimy dwa plakaty, jeden z nich jest to plakat filmu, a drugi przypomina reklamę strojów żałobnych. Nabiera sensu, prawda? Film to 8,5 włoskiego reżysera Federico Felliniego z 1963 roku, który jest uznany za jeden z najbardziej wpływowych filmów na świecie. Główny bohater tego filmu więziony jest we własnym samochodzie, nie może otworzyć ani okna, ani drzwi i w końcu też nie może oddychać, aczkolwiek w ostatniej chwili przebija dach swojego samochodu i ucieka. Film tak
właściwie nie ma fabuły, ale opowiada o rzeczywistości przeplatającej się z marzeniami, wspomnieniami i wizjami na przyszłość, czyli idealnie pasuje do Augusta D. Wypadałoby także zwrócić uwagę na opaskę na udzie Siugi, która przypomina troszeczkę wstążkę z wiązanek pogrzebowych, szczególnie, że jest napisane na niej Adie Eternal, czyli żegnaj na zawsze. Inne symbole, o których warto wspomnieć, to chociażby naszyjnik Siugi, czyli 3 pióra, oraz Give It To Me, jego kurtka, na której widzimy ptaka, a to wszystko z kolei łączy się z moim ulubionym cytatem. The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas. Na jego kurtce widnieje także francuski napis jaskółka i pewnie większość z Was kojarzy polskie przysłowie jedna jaskółka wiosny nie czyni. To przysłowie daje nam lekcję, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków, ponieważ jeżeli ktoś raz zachował się inaczej, nie oznacza to, że zmienił się na zawsze. Tą jaskółką w tym wypadku ewidentnie jest Siuga, to z kolei nasuwa nam kilka pytań. Po pierwsze, czy ta zmiana zachowania, o której jest mowa w tym przysłowiu, oznacza ukazanie niegrzecznego rapera, czy może to podpalenie, kajdanki i te wszystkie niegrzeczne i złe rzeczy są nawiązaniem do wypadku Jungkooka. Dobrze pamiętamy, że Wran, Siuga i Cookie się pokłócili i to dość ostro, a to przysłowie sugerowałoby, że było to jednorazowe. W obu teledyskach pojawia się płot przypominający ogrodzenie więzienne z kolczatkami na górze, a to z kolei łączy się z kajdankami, które widzieliśmy na początku. I ostatni symbol, czyli to pomieszczenie, i okazuje się, że jest to coś w rodzaju kontenera, który przemieszcza się na samochodzie, a sam kontener jest bardzo popularnym motywem, bo widzieliśmy go w I Need You, w Run, w Mama, w Lie, czy chociażby nawet w DNA, więc to by oznaczało, że po prostu albo właśnie wewnątrz jest uwięzione zło, albo to jest coś w rodzaju izolatki. Nie zapomnijmy także o Man Made the Car, które słyszymy na początku tej piosenki. Nawiązuje to do piosenki Jamesa Browna i The Man's World, która jest tak naprawdę hołdem w kierunku ciężkiej pracy mężczyzn, ale mimo wszystko bez kobiet ten świat byłby niczym. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do teledysków Augusta D. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wiem, że nie spodziewaliście się takiego filmiku i takiej teorii, bo to był totalnie spontaniczny pomysł, ale mimo wszystko mam nadzieję, że zostawicie po sobie ślad w komentarzach i Wasze opinie i ogólnie chciałabym podkreślić, że jest to tylko teoria, nie musi być prawdziwa, ponieważ to jest August D. Nie jest to Suga, nie jest to BTS Suga, tylko August D, czyli nie musi mieć to związku w ogóle z BTS, ale może, bo są symbole, więc jakiś przypadek tam być może jest, być może go nie ma, ale mam nadzieję, że spojrzeliście na to z przymrużeniem oka i nie weźmiecie tego zbyt na poważnie i do zobaczenia w następnym filmiku. To the G, to the U, to the F to the A, to the G, to the U, to the F to the A, to the